15 miejsc na Bali, które wciąż zachwycają miliony turystów każdego roku. Czy wciąż warto tu przyjechać? Na końcu tego filmu podzielimy się kilkoma sekretami, jak się cieszyć wieloma z tych atrakcji, aby podróż na Bali stała się jeszcze bardziej wyjątkowa. A jeżeli uważasz, że na Bali już nie warto jechać, to obejrzyj do końca, a pewnie zmienisz zdanie. Zaczynajmy! Zacznę dzisiaj od okolic Bali, czyli pięknej wyspy Nusa Penida. Wyspa Nusa Penida położona jest we wschodnio-południowej części Bali. Wyspa jest znana z turkusowej, pięknej wody i cudownych plaż. Jednym z bardziej rozpoznawalnych miejsc na wyspie jest Keling King Beach, czyli formacja skał przypominająca leżącego dinozaura. Niedaleko wyspy można znaleźć świetne miejsca do snurkowania i nurkowania. Na Nusa Penida można też znaleźć wiele pięknych wodospadów i świątyń. Zdecydowanie warto rozważyć zatrzymanie się tam na noc lub dwie, bo podczas jednodniowej wycieczki może być ciężko zapoznać się z atrakcjami tego miejsca. Jedną z rzeczy, którą warto zobaczyć na Bali, to na pewno świątynie. Bali jest znane jako wyspa tysiąca świątyń. Jednak jakby zliczyć je wszystkie, łącznie z tymi takimi małymi, przydomowymi, jest ich około 50 000. Oczywiście nie mówię o takich wielkich. Mieliśmy okazję odwiedzić tych kilka najpopularniejszych i myślę, że są to zdecydowanie miejsca warte zobaczenia. Kolejnym miejscem, które zdecydowanie warto zobaczyć na Bali, to Świątynia Ulun Danu Beratan. Która znajduje się wysoko nad poziomem morza. Kiedy wracaliśmy z tej świątyni, jechaliśmy dosłownie w chmurach. Kolejna to Pula Luhur Uluwatu, czyli świątynia na klifie. Tam uważajcie na małpki, które lubią kraść telefony, okulary słoneczne i inne gadżety. Natalia miała takie bliskie spotkanie z jedną małpką, która już jej wyrywała telefon z ręki. Jezu, jak ona jest silna. Ona ma nie zęby mi pokazała. no, jak jej nie dałaś, nie widziałem. Małpa, Tak, no. Uważaj przy nich, nie podchodź za blisko, nie nawiązuj kontaktu wzrokowego. No nie wyszła, zatocnie, jak mi serce bije. Widoki ze świątyni są jednak niesamowite. Kto mi powie, jakie to jest zwierzę w ogóle? Wygląda trochę jak sarna, ale jednak inaczej. A trochę jak kangur. Połączenie kangura z sarną. Proszę, za gorąco jest, w ogóle nie zwracajcie uwagi, Sangur. co my mówimy, to jest sangur. To za nami jest sangur albo karna, ale sangur fajnie Sangur brzmi. brzmi lepiej. Ty głosujcie, czy to jest sangur, czy moim zdaniem sangur jak nic. W ogóle jestem oczarowana tą kulturą i religią i czytam o niej każdego dnia, bo jest tak ciekawa i tak intrygująca i tajemnicza, radosna, kolorowa, bardzo nastawiona na taką celebrację, na świętowanie. Oni uwielbiają swoje ceremonie, rytuały, radość, śpiew. No naprawdę jest to wyjątkowa religia, wyjątkowe doświadczenie dla nas. Świątynia Taman Ayun, w której właśnie aktualnie się znajdujemy, jest uznawana za jedną z najpiękniejszych i najchętniej odwiedzanych na Bali. Nazwa dosłownie oznacza piękny ogród. Musiałam się wesprzeć troszkę nadatkami, ale to jest wiadomo. Nie sposób tego wszystkiego zapamiętać, moi mili. To jest tyle informacji. Moi drodzy, a świątynia, w której się obecnie znajdujemy, to Tanah Lot, jedna z 7 oceanicznych świątyń na Bali. Świątynia ta zupełnie inaczej wygląda podczas przypływu i odpływu. Podczas odpływu można tutaj sobie pospacerować, wejść na skałki, a podczas przypływu możemy podziwiać świątynię dryfującą niemalże jako wyspa pośród fal oceanu. Myjecie się? Szuruburu, Tak szuruburu. wygląda proces. Niedogotowany ryż na czoło, kwiatek za ucho, hajs na tacę, jesteście święci. Po Natalii traumatycznym doświadczeniu z makakami w świątyni Uluwatu, do wizyty w małpim lesie musiała być nieco dłużej namawiana. Jednak walcząc ze swoją traumą i stawiając czoła lękom, pewnego cudownego dnia wybraliśmy się zobaczyć co i jak. No i moi kochani, dzisiaj przywiodło nas do Monkey Forest. Dzisiaj o tym, jak zwalczać swoje największe strachy i lęki. Atrakcja jest kompleksem świątyń w cudownym otoczeniu egzotycznej i bardzo bujnej natury. Cały teren zajmuje około 12,5 hektara i znajduje się tu prawie 190 gatunków drzew oraz około 700 małp makaków. O Jezu, już widać pierwsze małpy. Są one nieco bardziej wychowane aniżeli te w Uluwatu, jednak niech nie zwiedzie cię ich uroczy wygląd. Nie panikuj, ona zaraz pójdzie.
Należy uważać na wszystkie swoje rzeczy, butelki, jedzenie, czyli wszystko to, co może zostać skradzione przez małpiego gagatka. Nie panikować, nie uciekać, kiedy małpka podejdzie, nie patrzeć małpce prosto w oczy. Na terenie lasu są 3 świątynie, można pospacerować w cieniu drzew. Patrzcie, ile ich jest tutaj. Miejsce to jest dość istotne pod względem badawczym. Podobno zjeżdżają się tu naukowcy z całego świata celem studiowania zachowań małp. Są tu również restauracje, parking czy toalety. Moi drodzy, informacje jakie znalazłem w internecie na temat cen biletów są nieaktualne, bo nie 60, a 80 tysięcy za bilet, czyli jakieś 5 euro. Ale to są też pieniążki, które idą na to sanktuarium. Jest tutaj też świątynia, czyli te pieniążki są przeznaczane też Na utrzymanie tego pewnie po części na utrzymanie i na opiekę nad tymi gatunkami małp. A w sobotę i w niedzielę bilet kosztuje już 100 tysięcy rupii, czyli jakieś 26,50 na nasze. Każdego roku Monkey Forest jest odwiedzany przez około 10 tysięcy turystów. Indonezja jest trzecim największym producentem ryżu na świecie. Ryż spożywa się tu do każdego dania i ryż oferuje się bogom. Jeśli zobaczysz mieszkańca wyspy z ryżem na czole, to jest to symbol bogobojności. Pola ryżowe znajdziesz tutaj na każdym kroku i można wymieniać je w nieskończoność. Ja skupię się na tych, które mieliśmy okazję zwiedzać. Obecnie znajdujemy się na terenie największych tarasów ryżowych na wyspie Bali. Jatelui. Są to największe tarasy ryżowe na Bali, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pola robią niesamowite wrażenie. Jest to coś, co koniecznie musisz zobaczyć, będąc na wyspie. Pola ryżowe, które znajdują się właśnie za mną, zajmują obszar ponad 600 hektarów. To, jaki widok zastaniesz, będzie w dużej mierze zależało od tego, o jakiej porze dnia oraz roku wybierzesz się w to miejsce. Pola będą wyglądały różnie w zależności od tego, na jakim etapie dojrzewania będą. My, będąc w maju, trafiliśmy na dość bujne stadium wzrostu tuż przed zbiorami. Najlepiej wybrać się tu również jak najwcześniej, bo w drugiej połowie dnia w tej okolicy zbierają się chmury, z uwagi na to, że jest to teren dość wysoko nad poziomem morza i wokół są różne góry. A jesteśmy na wysokości około 850 metrów nad poziomem morza. Stąd tutaj najprawdopodobniej więcej chmur niż słonka, no ale trudno. Mamy co mamy. Właśnie góry mają tu niesamowite znaczenie, jeśli chodzi o cudowne widoki. A to wszystko pośród pięknych gór Batukaru, które teraz widać gdzieś za mną w chmurach. Powietrze jest tu nieco inne, może być nieco chłodniej, także warto wziąć coś cieplejszego, zwłaszcza jeśli wybierasz się tam na skuterze. Teren jest przeogromny, na miejscu znajdziesz parking, wypożyczalnię rowerów, pola można zwiedzić na pieszo oraz na jednośladzie. Na terenie samych pól jest restauracja z pięknym widokiem i pyszną maczą oraz stoiska, na których zakupisz przeróżne rodzaje ryżu od lokalnych farmerów. Pod tą tajemniczo brzmiącą nazwą kryje się ogromny obiekt agroturystyczny, który turyście oferuje całkiem sporo atrakcji. W samym sercu Telalagang, około 20 minut jazdy od centrum Ubud, jest bardzo ciekawe i jednocześnie bardzo turystyczne miejsce. Ale bydle! Po pierwsze, jeśli zależy Ci na spektakularnych instafotkach, to miejsce powinno znaleźć się na szczycie Twojej listy. Można tutaj nawet sobie wynająć taką suknię, wypożyczyć, taką o na przykład, Do sesji. do sesji na tej huśtawce takiej. Znajdziesz tu m.in. słynne huśtawki, na których pobujasz się w niecodziennych okolicznościach, oczywiście za dopłatą. Ogólnie takie experience możecie tu, nie? Piękne widoki, jeśli chcecie fajne foty, tu jest taki basen 3-poziomowy, no to jest takie znane miejsce, takie bardzo popularne, turystyczne i takie instagramerskie. No i moi drodzy, nie wolno tutaj wnosić jedzenia. No i miejsce to ma już bardzo duży minus dla mnie, bo zabrali mi banany, a ja jak Joey podobnie. Joey doesn't share food! I don't like share food, moi drodzy. Zawsze mam emergency banany w torbie, które właśnie mi odebrano. Każda atrakcja będzie tu dodatkowo płatna. 383 tysiące. Na miejscu można wypożyczyć nawet suknię, w której to właśnie panie robią sobie foteczki, bujając się na tle zielonych pól ryżowych i palm. Zawieź człowieku 2 liny na palmie i kasuj ludzi. Tyle kasy. Dobra, to jest wersja Extreme, bo można sobie taką wersję wykupić, czyli takie mocne bujanie. Patrzcie, aż tam kocur się zawiesił. O kurde, grubo. To jest wersja Extreme, jakby ktoś się pytał. Tutaj wypijecie niepowtarzalną kawę luwak. Tutaj poznasz cały proces, jak powstaje słynna kawa. Zobaczysz nawet luwaka na żywo. Drodzy, zdecydowaliśmy się spróbować kawy z
dupki tego zwierzęcia. No nie oszukujmy się, to jest kawa, którą wysrywa po prostu zwierzę, co nie? Nie jest tanio, bo 118 tysięcy to jest gdzieś koło 8 euro za kubek kawy. Ale zajeżdża troszkę cebulą, bo wzięliśmy jeden kubek na 2 osoby. Myślałam, że kawa śmierdzi cebulą. Nie, my. Najdroższa filiżanka kawy, jaką kiedykolwiek zamówiliśmy. Najwyżej dzisiaj nie zjemy posiłku, trudno. Wczoraj mieliśmy obiad prawie o połowę tańszy. No. Za 2 osoby Za niż 5 ta jedna euro. kawa. Bilet wstępu do Alas Harum kosztuje około 50 tysięcy rupii, czyli jakieś 13 zł 50 groszy, ale każda huśtawka czy tym podobna atrakcja jest dodatkowo płatna. A taka przykładowa huśtawka dla par kosztuje już ponad 100 zł. Przed sekundą rozwiązałam tajemnicę odebrania mi bananów. Jak się okazało, luwaki żyjące sobie tutaj w tych dżunglach dookoła, na wolności, bardzo lubią słodkie owoce, właśnie takie jak banany, także nie wiem, może mogłam je zwabić tutaj. Tutaj można spędzić sporo czasu. Jest teren do zwiedzania, restauracja, kawiarnia, sklep z pamiątkami. Jest również sporych rozmiarów 3-piętrowy basen z bajecznym widokiem, przy którym można się zrelaksować. Jest to kawa pochodząca z ziaren, które są częściowo trawione w żołądku zwierzęcia luwak. Jest to zwierzę pochodzące z rodziny łasicowatych, który lubuje się w ziarnach kawy uprawianej tutaj w pobliżu. I tak to ludzie sprytnie wymyślili, żeby te ziarna wydobywać z tej kubki, czyścić, prażyć, suszyć, mielić i podawać nam za kupę siana. Wyczuwalny, delikatny smak kału. Żartuję. Pycha. Bali to oczywiście natura. Natura otaczająca nas w każdym momencie dnia. Egzotyczna, hipnotyzująca, bujna. Wodospady są nieodłączną częścią krajobrazu wyspy i zdecydowanie warto odwiedzić choć jeden. Wodospadów na Bali jest tak wiele, że chyba nie ma sensu mówić za dużo o nich, bo wyszedłby nam z tego dodatkowy odcinek. Jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany wodospadami, to po więcej szczegółów zapraszam na nasz wpis o atrakcjach na Bali na naszym blogu podróżniczym. Link na samym dole w opisie filmu. Brama, która jest chyba najczęściej fotografowanym miejscem na wyspie i Instagram pęka w szwach od tych wszystkich cudownych fotek, jest najzwyklejszym wjazdem na pole golfowe, z którego lokalni zrobili niezły biznes. Chociaż fakt, że widok na górę w tle jest piękny. No i kochani, jesteśmy przy Handara Gate. To jest ta jedna z najsłynniejszych bram, taka instagramowa, tutaj na Bali. Jeżeli chcecie zrobić zdjęcie, trzeba czekać w kolejce. My mamy numer 88. Wstęp tutaj kosztuje 50 tysięcy za osobę, za 2 osoby zapłaciliśmy 100 tysięcy, dostaliśmy numerek, żeby zrobić sobie sami zdjęcie tutaj przy tej bramie. Jeżeli chcecie, żeby zdjęcie było zrobione przez kogoś dla Was, to trzeba jeszcze coś tam więcej zapłacić. Dodatkowo jest opłata za parking, jeśli przyjedziecie skuterem, 5000 rupii. Nie należymy do tych osób, które czekają godzinami, aby zrobić sobie zdjęcie, a często trzeba czekać właśnie nawet kilka godzin na swoją kolej. Odpuściliśmy więc sobie marnowanie naszego czasu, który mogliśmy wykorzystać na milion innych sposobów. Będąc na południu wyspy, warto wpaść na przepiękny punkt widokowy. Moi drodzy, dotarliśmy na nową miejscówkę. Karangboma Cliff. Wstęp 5000 rupii za osobę. Tutaj można wybrać się na spacer i poeksplorować pobliskie tereny. Gdzieniegdzie będą punkty widokowe, a z nich rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na ocean. Jednym z powodów, dla którego warto jest przyjechać na Bali, są piękne widoki. Takie cuda natury, patrzcie. Wysokie klify, skały, błękit wody i biel rozbijających się tam na dole fal. Naprawdę niezapomniany widok. Polecamy. Dron. Komuś spadł. Patrzcie, moi drodzy. Jesteśmy dronu. Komuś może bateria padła. Zwiedzając wyspę trafiliśmy również do miejscowości Celu. Miasteczko jest położone blisko Ubud i znane jest ze srebrnego i złotego rękodzieła. Znajdziesz tu niezliczone sklepiki z piękną biżuterią. Przyjechaliśmy właśnie do miejsca, gdzie wyrabiane są różne rzeczy ze srebra i będziemy oglądać proces, jak to wygląda w ogóle. Balinese decoration, sandalyering, and this material from 100% silver. Tutaj można również zobaczyć złotników w akcji i zobaczyć, z jak niesamowitą dbałością wytwarzają niepowtarzalne elementy biżuterii. My trafiliśmy zupełnie przypadkiem do jednego z miejsc i można zarówno nabyć biżuterię i podejrzeć mistrzów w akcji. Natalia miała nawet okazję spróbować wykonać jeden element i było to bardzo ciekawe doświadczenie.
Jak się dowiedzieliśmy na miejscu, zaopatrują się tu handlarze z przeróżnych zakątków świata, nawet z Polski. Jeśli szukasz pięknej pamiątki z wyspy, wyjątkowej, niepowtarzalnej, to na pewno warto wpaść do miasta celu. Kupiliśmy mi pierścionek, ale wytargowaliśmy dobrą cenę. Zapłaciliśmy 250 000. Łukasz zapłacił, a nie wziął pierścionka. Boże, co za człowiek. Patrzcie, jaki ładny. Thank you very much. Thank you, bye bye. Bardzo mili Państwo, bardzo fajny sklep i myślę, że nie najgorsze ceny, chociaż nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o złoto i srebro, ale piękny pierścionek Patrzcie, z topazem to jest różowym. ręcznie wyrabiane. Wiecie, to nie jest jakiś Ręczna taki robota badziek. i 18 euro. Chyba nieźle. Dajcie znać, jeśli przepłaciliśmy. Kolejnym miejscem, które odwiedzamy, jest wielka statua, którą, tak szczerze mówiąc, wypatrzyliśmy po prostu ze skutera jadąc tutaj. I to nie jest to. To jest duża statua, ale to jest nic w porównaniu z tym, co nadchodzi. Zaczekajcie. Do tego miejsca trafiliśmy dość spontanicznie i przez przypadek. Jadąc na skuterze, na wspomniane już wcześniej w tym filmie klify, ujrzeliśmy w oddali ogromny, ale to naprawdę ogromny posąg. Szybkie googlowanie i w drodze powrotnej znaleźliśmy się na GWK. To jest skrót od tego miejsca, czyli Garuda Wisnu Kancena. Jak duże to jest, kamera na 100% nie odda. Ja to kiedyś widziałem na porównaniu różnych statu, na przykład Statua Wolności jest sporo mniejsza od tego. To miejsce myślę, że zdecydowanie bardziej docenią osoby, które wiedzą co nieco o religii, kulturze i tradycjach w Indonezji, bądź osoby z przewodnikiem, który wszystko ładnie i pięknie wyjaśni. Niemniej jednak to miejsce było dość spektakularne i bez przewodnika. Tutaj znajdują się zabytki kultury na Bali oraz wspomniany ogromny posąg hinduskiego boga Wisznu i jego wierzchowca ptaka Garuda, mający 121 metrów wysokości. Dla porównania Statua Wolności w Nowym Jorku ma 93 metry wysokości. A za nami statua Lorda Wisnu, wysoka na 23 metry. Wierzono, że Lord Wisnu jest źródłem wszelkiej wiedzy i jest takim opiekunem. Teren jest ogromny i jest co tutaj zwiedzać. Na miejscu znajdziesz wiele posągów bogów, restauracje, amfiteatr, sklepy z pamiątkami. Cena wstępu do tego miejsca to 125 000 rupii, czyli około 33 zł 50 groszy. Witamy w Canggu! Witamy w Canggu! Mieszkając na Bali ponad miesiąc, zatrzymywaliśmy się niedaleko miejscowości Canggu. Jest to jedna z najpopularniejszych i najchętniej odwiedzanych miejscowości na wyspie. Canggu będzie idealne dla wszystkich tych, którzy kochają nocne życie, zabawę do białego rana, dużo restauracji, dużo knajp i ogólnie wakacyjny vibe. My przyjeżdżaliśmy tutaj praktycznie każdego dnia na kolację oraz na podziwianie zachodów słońca w jednej z klimatycznych knajpek. Dla kogo Canggu będzie idealne? Dla surferów albo dla tych, którzy chcą nauczyć się właśnie tego sportu. Tutaj przy plaży macie pełno stoisk, stanowisk, szkółek. Możecie sobie wypożyczyć deskę. Tutaj możecie sobie też poleżeć na leżakach z parasolem. Możecie sobie wynająć. Tutaj są knajpy. Fajne miejsce. Jeśli lubicie tego typu rozrywki, czyli plażowanie, bary, alkohol, imprezy, muzykę na żywo. Tutaj mieliśmy swoje pierwsze doświadczenia z deską surfingową. Tutaj zjesz wyśmienite jedzenie na każdą kieszeń. Właśnie do Canggu najczęściej jeździliśmy na zakupy do naszego ulubionego Pepito Market. Moi drodzy, supermarket na Bali. Nawet tutaj trafiliśmy na polski akcent. Też w Canggu głównie wymienialiśmy pieniądze. Kantory wymiany walut na każdym kroku. Tutaj kupisz też biżuterię, ciuchy, pamiątki. Jednym słowem w Canggu jest wszystko, czego można oczekiwać od nadmorskiej turystycznej miejscowości. W ogóle zostawcie lajka, łapkę, komentarz, dajcie suba. My robimy plan, a wy pakujecie bagaż. Miejscowość Ubud jest nazywana uduchowioną artystyczną częścią Bali. Właśnie w Ubud były kręcone sceny do jednego z ulubionych filmów Natalii, czyli Jedz, módl się, kochaj. Swoją drogą byliśmy pod bramą słynnego domu, w którym mieszkała główna bohaterka. A to jest miejsce, gdzie toczyła się akcja filmu Jedz, módl się, kochaj. Ten domek można wynająć za około 200 chyba albo $250 za nockę, jeśli dobrze pamiętam. W mieście jest ogromna ilość klimatycznych restauracji, galerii, pięknych miejsc noclegowych. Należy jednak pamiętać, że Ubud nie jest już tym samym miastem ze wspomnianego wcześniej filmu. Ilość turystów jest porównywalna do Canggu. Korki, tłok, ruch. Na szczęście można znaleźć miejsca ustronne na obrzeżach miasta, urocze i spokojne, ale samo centrum jest teraz dość zatłoczone i mocno turystyczne. Wulkan Batur to bardzo popularna atrakcja Bali i wiele osób wybiera się tam na wspinaczkę, aby oglądać z góry wschód lub zachód słońca. Wulkan ma 1717 metrów wysokości i jest wciąż aktywny. Ostatni wybuch miał miejsce w 2000 roku.
Będąc na Bali, warto rozważyć wycieczkę na wyspę Komodo. Nie jest to co prawda pobliska wysepka, ale takie wypady są dość popularne i można taką wycieczkę zorganizowaną z Bali sobie wykupić. Najczęstszym i najszybszym sposobem dostania się z Bali na Komodo jest lot samolotem, który trwa około godzinę. Wyspa Komodo to jedyne miejsce, gdzie można spotkać Komodo Dragons, czyli największe jaszczurki na świecie. Kolejną wycieczką z głównej wyspy Bali, którą zdecydowanie warto rozważyć, jest niedaleka wyspa Gili wraz z jej ikonicznym miejscem do snurkowania, a mowa oczywiście o podwodnych statuach. Zostały one stworzone z materiałów przyjaznych środowisku i stanowią idealne miejsce do rozwoju koralowców i innych form morskiego życia. Miały one też odciągnąć turystów od naturalnych raf koralowych, co chyba udało się idealnie, bo podwodne statuły przyciągają obecnie tłumy. A na koniec, jak obiecałem, kilka porad, by cieszyć się jak najbardziej atrakcjami Bali. Więc pamiętaj, aby na te popularniejsze atrakcje wybierać się jak najwcześniej. Później będą z pewnością tam tłumy. Miej zawsze ze sobą gotówkę, bo w Azji niestety nie wszędzie da się płacić kartą. No i zaczęła się wspinaczka. Powrót na górę. Wiele wodospadów czy wulkan to miejsca, które nie są tak łatwo dostępne. Dlatego warto mieć wygodne obuwie, bo w japonkach łatwo o poślizgnięcie się i jakąś kontuzję. Należy też mierzyć siły na zamiary, bo widzieliśmy wiele osób wracających z wodospadu, które co chwilę musiały robić sobie przystanki, bo kondycja nie pozwalała na przejście kilkuset schodów w górę za jednym podejściem. Daliśmy rady bez żadnej przerwy. Ale zadyszka jest. Ale pykłam to, ja nawet nie mam zadyszki. Należy pamiętać też, że to zupełnie inna strefa klimatyczna i można tam spotkać na przykład jadowite węże. Ponoć uwielbiają kryć się w polach ryżowych, chyba dlatego lepiej zwiedzać tarasy ryżowe wyznaczonymi do tego ścieżkami. Zawsze zabierz ze sobą wodę, bo przy tej wilgotności naprawdę sporo się poci. Warto też uzupełniać elektrolity. Tutaj mamy jedną polecajkę, czyli elektrolity bez dodatku cukru. Link znajdziesz na dole w opisie tego filmu. Jeśli wybierasz się zwiedzać Bali, to jadąc na skuterze gdzieś w wyższe partie wyspy, zabierz coś do ubrania, bo tam potrafi być naprawdę sporo chłodniej niż w miejscach niedaleko plaży. No i pamiętaj, aby uważać na małpy. Schowaj dobrze telefon, okulary słoneczne i nie zabieraj ze sobą jedzenia w miejscach, gdzie te słodkie wredoty występują. No i nie nawiązuj z nimi kontaktu wzrokowego, bo to dla nich oznaka agresji i od razu pokazują zęby. Jeśli planujesz wybrać się na Bali, to zobacz, jak tania może to być wycieczka, jeśli zrobisz to dobrze. Film ten już wyświetla się na ekranie, a znajdziesz w nim wszystko, co musisz wiedzieć, wybierając się na Bali, czy to z biurem podróży, czy na własną rękę. Zatem do zobaczenia w tamtym odcinku. Cześć!